Siema, tu wahacz. Nowa generacja Hyundai Santa Fe pojawiła się niedługo po premierze poprzednika, bo raptem po 5 latach, ale naprawdę wyraźnie się względem niego zmieniła. Sprawdźmy, jaki jest tego efekt na przykładzie najbogatszej konfiguracji, gdzie producent zastosował też kilka ciekawych rozwiązań, które również pokażę. Najbardziej zwracającą uwagę zmianą jest wygląd nadwozia, ponieważ względem poprzednika nowe Santa Fe prezentuje się kompletnie inaczej, stało się bardziej kanciaste i co za tym idzie masywniejsze optycznie. Świadczy o tym chociażby porównanie długości, bo poprzednik miał 478 cm, a nowa generacja ma 483, czyli niby różnica na papierze nieduża, a w odbiorze już tak. Nowy design ma też moim zdaniem potencjał wywoływania znacznie bardziej wyrazistych emocji, bo niektórzy taki kwadratowy czołg bardzo polubią, a dla innych będzie on jednak zbyt dziwny. Ewentualnie można też opinię różnicować częściami nadwozia i mówię tu o swoim przykładzie, bo przód prezentuje się według mnie naprawdę ciekawie, a tył jest z kolei zbyt ociężały i mi się nie podoba. W każdym razie dla osób chcących wyróżnić się w aucie tego typu, nowe Santa Fe będzie zdecydowanie pasującą propozycją. Na najdroższą konfigurację, o której wspominałem, składa się hybryda plug-in, a także wersja wyposażeniowa Calligraphy. Na zewnątrz dodaje ona testowanemu modelowi Hyundai groźniejszego charakteru, bo wprowadza czarne wykończenie zderzaków czy progów, a także 20-calowe felgi w takim samym kolorze i przyznam, że ten zestaw pasuje do bryły tego samochodu. 9000 zł z kolei kosztuje matowy lakier, co jest jednym z tych ciekawszych rozwiązań przygotowanych przez Hyundai w tym modelu. On akurat jest dostępny w każdej z wersji, jeśli się dopłaci. Resztę już ekskluzywnych dla testowanej odmiany rozwiązań spotkać można we wnętrzu, które też jest zupełnie nowe i takim trochę siermiężnym charakterem nawiązuje do nadwozia. W innych odmianach można wybierać spośród kilku wariantów kolorystycznych, ale Calligraphy oznacza również w kabinie czarną tonację. Przejdźmy teraz do bajerów. Najbardziej nieoczywistą rzeczą jest lampa UV w tym wyższym schowku przed pasażerem, gdzie można włożyć sobie na przykład telefon albo inny jakiś przedmiot, który chcemy zdezynfekować i po wciśnięciu przycisku i pozostawieniu tego przedmiotu na 10 minut według producenta do 99,9% zarazków ma zniknąć. Nigdy się z tym jeszcze wcześniej nie spotkałem w aucie. Bardzo ciekawy pomysł. W sąsiedztwie tego przycisku mamy kolejną nieczęsto spotykaną rzecz, to znaczy podwójną matę do indukcyjnego ładowania. Jestem tylko pewien, czy aż takie tutaj 3 diody są niezbędne, aby to sygnalizować. Mogą na dłuższą metę zwracać zbytnią uwagę. Mamy także z przodu 2 porty USB. Ten lewy może albo służyć za ładowanie i przesył danych, albo za tylko ładowanie. Fajnie, że producent daje taki wybór. Kolejne USB są z tyłu, w praktycznym moim zdaniem miejscu, to znaczy w oparciach. Fotel pasażera ma również możliwość w ten sposób regulowania położenia. Po jednym USB wygospodarowano również dla pasażerów w trzecim rzędzie. Mamy także z tyłu gniazdko 12V, a także takie zwykłe, więc jest na bogato, jeśli chodzi o zdolności ładujące. Trzeci rząd ma również swoją strefę klimatyzacji. Pasażerowie z przodu mają z kolei możliwość ustawienia swoich foteli w pozycji wypoczynkowej. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, wtedy kierownica się podnosi, wysuwa podnóżek, a fotel ma taki układ. Później znowu wystarczy nacisnąć przycisk i wszystko wraca do normy. Jeśli chodzi o fotele, to nie są one przesadnie wyprofilowane, jakieś wyrafinowane, średnio miękkie, ale nie narzekałem też podczas dłuższej trasy. To, co pokazałem przed chwilą, wymaga oczywiście pełnej elektryki i ona jest zarówno foteli, jak i kierownicy, ale to wchodzi już od drugiej od góry wersji Platinum. Mamy w niej również pamięć fotela kierowcy, więc jest na bogato. Mamy też elektroniczne lusterko wewnętrzne. Jakość tylnej kamery, która przesyła do niego obraz, jest bardzo dobra i używalna również w nocy, a też można w łatwy sposób przełączać się pomiędzy elektroniką a tradycyjnym rozwiązaniem, więc nikt nie będzie do niczego zmuszany i można to traktować po prostu jako dodatek dla chętnych. Użyteczność zależy od okoliczności, bo w cyfrowym wariancie więcej dostrzec można po bokach, bo widoku nie zasłaniają słupki i to przydać się może w mieście czy w trasie na drogach wielopasmowych. Z kolei w tradycyjnym lusterku znacznie łatwiej można ocenić odległość od obiektów za samochodem, zwłaszcza podjeżdżając do ściany. Opieranie się o to cyfrowe lusterko nie ma za bardzo sensu. W Calligraphy wybrać sobie można również tylko 2 fotele w drugim rzędzie. Jest możliwość zamówienia standardowych 3, nie ma różnic cenowych, ale jeśli ktoś zdecyduje się na taki wariant w egzemplarzu testowym, no to pasażerowie z tyłu będą mieli dla siebie bardzo dużo miejsca, jeśli chodzi o szerokość. Jest też elektryczna regulacja, nie 100%, ponieważ przesuwanie przód-tył odbywa się już manualnie, ale inne opcje
regulacja kąta pochylenia oparcia, czy kąta pochylenia siedziska, ponieważ też jest taka możliwość, odbywa się już automatycznie. Przy takim luksusie dziwi mnie tylko to, że do hybrydy plug-in bez względu na wersję nie można zamówić okna dachowego. Możliwość ta występuje wyłącznie w zwykłej hybrydzie. Z kolei w obszarze układów napędowych Calligraphy aż tak bardzo się nie wyróżnia, ale wynika to z faktu, że paleta silników nowego Santa Fe nie jest rozbudowana, bo mamy tylko zwykłą hybrydę 215 koni, która może być wyposażona w napęd na przód albo na obie osie. W Calligraphy zawsze dostaje się 4x4. Jest też hybryda plug-in, jak w egzemplarzu testowym, która generuje 253 konie mechaniczne i w jej przypadku zawsze dostaje się napęd 4x4. Oba układy napędowe oparte są o popularny w Hyundaiach silnik benzynowy 1.6 TGDI mający 4 cylindry i zestawiony z 6-biegowym automatem. Plug-in wyróżnia się bardziej rozbudowanym układem elektrycznym z akumulatorami 13,8 kWh i możliwością ładowania prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego z mocą do 3,6 kW. Oznacza to, że z wallboxa można naładować samochód do pełna w około 4 godziny, a z domowego gniazdka trochę dłużej. Nie miałem tego jak sprawdzić, ale noc na pewno wystarczy. Przy temperaturze około 5 stopni na plusie pozwalało mi to przejechać wyłącznie w trybie elektrycznym w mieście około 48 km, zatem jak na takiego SUV-a, czy to zasięg, czy moc ładowania nie powalają i jego wersja plug-in w pełni sprawdzi się przy scenariuszu ładowania u siebie w garażu, a później jeździenie jakoś bardzo daleko, na przykład do pracy i właściwie tyle. Przy takim aucie parametry mogłyby być trochę lepsze. Hybryda plug-in oznacza z kolei mniejszy zbiornik na benzynę i tak jak w zwykłej hybrydzie dostaje się solidne 67 litrów, tak w pluginie jest to 47 litrów i w długich trasach na drogach szybkiego ruchu wartość ta może negatywnie zacząć zwracać uwagę, bo Santa Fe po rozładowaniu akumulatorów, co patrząc na zasięg nastąpi dosyć szybko, zaczynało mi palić przy 120 km na godzinę około 8,5-9 litrów na 100 km, a przy 140 km na godzinę robiło się już nawet lekko przeszło 10 litrów. Znacznie lepiej testowany model radzi sobie w trybie hybrydowym podczas jazdy z niższymi prędkościami, kiedy układ elektryczny bardziej może się wykazać i na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem spalanie w okolicach 6-6,5 litra, a w Warszawie komputer pokładowy pokazywał podobne wartości. W takich warunkach samochód nawet przy z pozoru pustych akumulatorach radzi sobie przyzwoicie bez udziału benzyny, to znaczy w mieście można bez problemów toczyć się w korkach czy lekko przyspieszać i tak samo jadąc na przykład 50 km na godzinę i umiejętnie operując gazem można przyspieszyć do 70. Wszystko oczywiście zależy od stanu naładowania akumulatorów, bo gdy energii jest niewystarczająco, to wtedy silnik spalinowy szybciej wkracza do akcji, ale ma on wygładzony dźwięk i jest też dobrze izolowany w kabinie, więc etapy te nie zwracają na siebie przesadnie uwagi. No i też hybryda w Santa Fe ma tradycyjną budowę, więc benzyna nie wkręca się na wyraźnie wyższe obroty, aby tylko podładować akumulatory. Zawsze zachowana porcja energii w bateriach wykorzystywana jest także podczas przyspieszania. Tak wygląda sprint od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika samochodu, pomimo jego dużej masy, bo 6-miejscowy plug-in waży 2075 kg, jest moim zdaniem dobra. W trybie sportowym, w którym nagrywałem przyspieszenia, układ się wyostrza i wtedy auto naprawdę solidnie się zbiera, ale nawet podczas normalnej jazdy w odpalającym się domyślnie trybie Eco, auto bez ociężałości reaguje na wciskanie gazu. Przy trochę niższych prędkościach czuje się lekką, wstępną reakcję silnika elektrycznego, który rozpoczyna przyspieszanie zanim benzyna wkręci się na obroty i auto konkretnie ruszy do przodu. Automatyczna skrzynia całkiem szybko robi redukcję i nie pogarsza bezpieczeństwa, na przykład podczas szykowania się do wyprzedzania. Powyżej prędkości 100 km na godzinę już na takie ostre reakcje nie ma co liczyć, ale wciąż mogę sprawnie wjeżdżać na przykład na lewy pas. Słowa te mówię jednak na podstawie podróży bez dodatkowego obciążenia i trzeba brać poprawkę, że przy komplecie pasażerów auto będzie bardziej ospałe. Sądzę jednak, że zapas mocy będzie tutaj wystarczający, aby z rozsądną dynamiką podróżować też w takiej sytuacji, a nie tylko po prostu dojechać do celu.
Z kierownicy nowego Santa Fe zniknęło tradycyjne logo Hyundai'a, zastąpiła je litera H w alfabecie Morsa, ale co istotniejsze, po staremu pozostało rozmieszczenie przycisków na kierownicy, którego jestem dużym zwolennikiem. Tutaj z lewej strony steruje się aktywnym tempomatem, mamy również obsługę komputera, z prawej strony steruje się z kolei multimediami, a także odbiera, odrzuca połączenia, mamy programowalny przycisk, jest to bardzo intuicyjne. Tutaj mamy z kolei monitoring utrzymania uwagi kierowcy, to miganie widać tylko w kamerze, gołym okiem oczywiście nie. Za kierownicą poza standardowymi manetkami mamy również dźwignię do wyboru biegów przód-tył. Osobiście jestem większym zwolennikiem jednak tradycji i umieszczania tego typu sterowników gdzieś tutaj, ale zakładam, że jest to tylko kwestia przyzwyczajenia. Gdybym pojeździł dłużej niż kilka dni, to rozwiązanie stałoby się dla mnie również naturalne. Oprogramowanie zegarów jest takie same jak w innych Hyundaiach z ostatnich lat, co oznacza skromne możliwości personalizacji. Z tych istotnych rzeczy modyfikować można tylko to, co będzie na środku. Są wskazania z nawigacji, ale bez mapy, asystentów bezpieczeństwa, komputer podróżny oraz informacje o działaniu układu hybrydowego. Wszystkie te najważniejsze informacje na szczęście podane są w sposób przystępny. Przy pomocy menu z prawej strony zmieniać można sobie również styl wyświetlania z klasycznych tarcz na takie bardziej cyfrowe. Mamy również style graficzne, a także możliwość dostrajania, czy z prawej strony będzie klasyczny obrotomierz, czy takie bardziej hybrydowe wskazanie, więc trochę więcej można sobie tutaj rzeczy dostosować, no ale jest to moim zdaniem bardziej kosmetyka. Ekran 12,3 cala nie występuje w bazowej wersji Santa Fe, a z prawej strony zawsze dostaje się taką przekątną oraz najnowszy system stosowany w Hyundaiach, co oznacza ewolucję tego, co było wcześniej, ale udaną ewolucję. Teraz ekran domowy oparty jest o większe ikonki czy też widgety, które można sobie dostrajać wciąż pod kątem kolejności, co jest wygodne. Gdy się wejdzie już wewnątrz danego modułu, to może być on albo pełnoekranowy, albo można sobie z prawej strony wysunąć dodatkową belkę informacyjną z różnymi rzeczami. To działa też w innych miejscach, chociażby w systemie audio. Wygodny dodatek. Całość funkcjonuje też szybko oraz interfejs jest moim zdaniem dobrze dostosowany do panoramiczności ekranu, ponieważ te na przykład w ustawieniach nadrzędne menu pozostają z lewej strony, gdy się wejdzie gdzieś głębiej, więc system ten oceniam wysoko. Jedna rzecz mi tylko tutaj trochę dokuczała w postaci mało czytelnej mapy na widoku łączonym, gdy się ją odpali pełnoekranowo. No te linie dróg są lepiej widoczne, ale gdy jest ona na mniejszej powierzchni, to pod tym kątem jest kiepsko. Gdy ustawi się jakiś cel w nawigacji, to odpowiednie linie się pogrubiają, więc nie jest to jakiś wielki problem, ale jeśli ktoś używa tej mapy bardziej, tak jak ja nieraz, jako informacji, co będzie za kolejnym zakrętem, no to ta mapa jest zazwyczaj mało przydatna. Kwestię tę można rozwiązać, łącząc się poprzez Android Auto czy Apple CarPlay. Połączenie jest bezproblemowe oraz bezprzewodowe, a na takiej powierzchni interfejs przejrzysty. Pod ekranem sporo się dzieje. Mamy przyciski do przełączania się po najważniejszych modułach systemu inforozrywki czy zmiany skali mapy. Są także dodatkowe przyciski, chociażby do sterowania asystentami parkowania, a także pokrętła do zmiany temperatury. Jedyne dotykowe elementy tutaj to inne funkcje związane z klimatyzacją. Trochę szkoda, że wszystkie te ikonki są takie same wielkościowo, na przykład zmiana siły nawiewu mogła być moim zdaniem trochę bardziej wyeksponowana, ale ogólnie nie korzysta się z tego źle. Poza tym ekranem samochód i tak jest całościowo taki tradycyjny, klasyczny, jeśli chodzi o obsługę. Pod tunelem środkowym jest jeszcze dodatkowa przestrzeń i gniazdo 12V. Aby wejść w posiadanie tego modelu, wydać trzeba aktualnie od 209 900 zł, co oznacza wyraźną podwyżkę względem końcówki życia poprzedniej generacji, bo gdy popatrzyłem na jej cennik z 2023 roku, to kwoty startowały od okolic 186 000. Struktura cennika pozostała jednak z grubsza po staremu, co oznacza obecność 3 przygotowanych przez producenta półek wyposażeniowych, nazwanych wciąż Smart, Executive i Platinum. Aktualnie doszło też kaligrafii. Podział poziomów wyposażenia jest dosyć klarowny, ponieważ bazowe Smart zawiera rzeczy niezbędne, aby tym samochodem rozsądnie jeździć, jak dwustrefową klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami, podgrzewane fotele i kierownice czy aktywny tempomat. Droższe Executive dorzuca z istotniejszych rzeczy samopoziomujące tylne zawieszenie, dodatkowe systemy bezpieczeństwa i skórzane wykończenie deski rozdzielczej oraz foteli wraz z ich elektryką i patrząc zdroworozsądkowo, to ta odmiana lub Smart z pakietem za 10 000 zł uzupełniającym większość technologicznych ubytków bazowej wersji są optymalne.
Później zaczyna się już robienie z Santa Fe modelu tak przyjemnego w użytkowaniu jak się da, bo w Platinum dochodzi elektrycznie regulowana kierownica, wentylacja foteli, audio firmy Bose, kamery 360 stopni, czy trochę innych elementów, które mają uczynić z tego modelu bardziej luksusowy krążownik. W Platinum też jako pierwszej pojawia się opcja montażu trzeciego rzędu siedzeń. Calligraphy jest edycją dla osób, które nie patrzą za bardzo na pieniądze i chcą mieć po prostu wszystko i faktycznie wyposażenie takiego Hyundai jak testowy, kosztującego konkretnie około 310 000 złotych, jest bardzo bogate, ale też niekompletne, ponieważ poza wspominanym już brakiem panoramicznego dachu, producent nie oferuje też adaptacyjnych świateł. Cenę Calligraphy zbić można wybierając zwykłą hybrydę, wtedy obniżka to około 17-20 tysięcy złotych w zależności od wersji. Chcąc trochę rozsądniejszy egzemplarz Santa Fe niż prezentowany, to znaczy w wersji Executive i bez możliwości ładowania z gniazdka, ale za to również z napędem na 4 koła, można mieć go za 3562 zł netto lub 4383 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000. Dodatkowo widzowie kanału, wpisując uwagę do zamówienia na stronie Wahacz Free, mogą mieć podstawione za darmo wybrane auto pod wskazany adres. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Gdyby ktoś jednak gabarytowo podobny do mnie zdecydował się na 6-osobowy Calligraphy i przesunął fotel w drugim rzędzie maksymalnie do tyłu, a przednie ustawił pod siebie, to na nogi mógłby mieć taki naprawdę duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest solidnie, ponieważ nawet przy konkretnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Fotel można też oczywiście bardzo mocno przesunąć do przodu, no i tutaj nie miałbym absolutnie czego zrobić z nogami, ale cofając go do miejsca, gdzie się on blokuje, czyli tutaj, już byłoby przyzwoicie. Trzeci rząd siedzeń prezentuje się tak. I ilość w nim miejsca na nogi mocno zależy od konfiguracji rzędu drugiego. Gdyby fotel był w umiarkowanym położeniu, tam gdzie się on blokuje, co pokazywałem przed chwilą, to na nogi miałbym jeszcze taki rozsądny zapas, ale przy maksymalnym przesunięciu do tyłu już byłoby z tym bardzo źle. Z kolei nad głową zawsze jest ok, ponieważ dzięki poziomo poprowadzonej linii dachu, nawet tutaj od podsufitki dzieli mnie taki bezpieczny margines. Przy wszystkich siedzeniach rozłożonych bagażnik prezentuje się tak. Hyundai nie podaje jego pojemności w litrach, więc bardziej ogólnie można powiedzieć, że jest ona dosyć symboliczna. Gdy fotele się złoży, co nie jest trudne, podobnie zresztą jak rozkładanie, to dostaje się 628 litrów pojemności do dyspozycji z ogromnym otworem załadunkowym, a także niskim progiem. Z kolei wszystkie siedzenia w dole oznaczają 1949 litrów oraz płaską podłogę. Swoją drogą fotele drugiego rzędu składać można elektrycznie z poziomu bagażnika. Pod podłogą w kufrze mamy tylko miejsce na zestaw naprawczy. Duże nadwozie podczas jazdy jest odczuwalne, ale przyznam, że trochę mniej niż się spodziewałem. Wynika to z zestrojenia zawieszenia, które jest trochę sztywniejsze niż zazwyczaj to bywa w takich drogowych monstrach i nie wychyla się aż tak w zakrętach, ani nie nurkuje na przykład podczas hamowania, co pozytywnie wpływa na pewność prowadzenia, przy czym wciąż ten samochód nie kusił mnie do jakiejś ostrzejszej jazdy, tylko do płynnego pokonywania kolejnych kilometrów. Na wrażenia z podróży wpływać można w pewnym stopniu ustawieniami, bo na tych sportowych kierownica stawia większy opór i fajnie, że Hyundai przygotował tryb, gdzie można sobie spersonalizować poszczególne parametry. Zawsze jednak układ kierowniczy jest wygładzony, nie ma jakichś luzów, więc auto prowadzi się ok. Zawieszenie nie jest tutaj bardzo miękkie, ale nie jest też twarde i głównie czułem w nim tą twardszą reakcję na mniejszych nierównościach, bo te większe były skutecznie zmiękczane. Dodając do tego dobrą izolację akustyczną, wydając dużo, dostaje się w Santa Fe spodziewany poziom wygody w dłuższych trasach. Za to w mieście otrzymuje się konieczność większego pilnowania gdzieś na parkingach, bo do długości 483 cm dochodzi tutaj również szerokość wynosząca 190 i to czuje się podczas jazdy w takich warunkach, ale nawet poza terenem zabudowanym pasy zdają się być podejrzanie wąskie względem mniejszych aut.
Na szczęście testowany model nie sprawia wrażenia zbyt ociężałego w reakcjach na ruchy kierownicą, no i ma też przyjazne kształty, bo bycie niemal pudełkiem na kołach z dużymi szybami oraz wysoką pozycją za kierownicą powodują, że łatwo wyczuć można krańce nadwozia, na tyle na ile pozwalają na to oczywiście gabaryty. Służące wsparciem kamery 360 stopni oferują dobrą jakość i różne widoki na różne okazje. Jedynie kamera tylna zbyt bardzo rozciąga moim zdaniem obiekty znajdujące się po bokach kadru przez swoją szerokokątność i zdają się być one bliżej niż w rzeczywistości, ale jak na współczesne standardy w motoryzacji nie jest pod tym kątem aż tak źle. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w testowanym modelu jest dosyć spokojne. Mamy bardziej wyraziste LEDowe paski na desce rozdzielczej, a także bardziej rozproszoną przestrzeń pod tunelem środkowym, a także na drzwiach. Na drzwiach nawet za bardzo tego nie widać w kamerze. Można sobie modyfikować kolorystykę, jest kilka barw przygotowanych przez producenta. Można także w bardziej swobodny sposób dostrajać kolory przy pomocy takiego koła, a instrumenty pokładowe podświetlone są niezmiennie na kolor niebieski, taki jasno niebieski. Nie jest to już ta ciemniejsza barwa, którą kiedyś spotkać było można w Hyundai'ach, ale wciąż nie jest to biel, więc jest trochę mniej sztampowo niż gdyby ten biały kolor był obecny, a pod kątem czytelności nie ma problemów, tym bardziej, że wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła Santa Fe mają zdecydowanie wyróżniające ten model segmenty do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami w kształcie litery H. Od wersji Platinum mamy na froncie reflektory projekcyjne. Kierunkowskazy boczne są w lusterkach i one wyglądają standardowo. A z tyłu znowu pojawia się motyw litery H i powiedzmy pikseli ją tworzących, co prezentuje się może dosyć dziwnie, ale też ciekawie i pasuje do kanciastej bryły auta. Tylne światła są jedynie moim zdaniem niepotrzebnie nisko umieszczone. Gdyby były wyżej, tył pewnie sprawiałby wrażenie lżejszego optycznie. Światła Santa Fe w lepszych wersjach oferują solidną, chociaż nie jakąś wyróżniającą się moc i zasięg świecenia oraz sporą poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej. Zatem nie można się do nich za bardzo przyczepić, o ile nie pamięta się o cenie samochodu, bo przy takim krążowniku za 300 000 złotych brak matrycowych świateł jest moim zdaniem nieporozumieniem, tym bardziej, że w kosztującym o 100 000 złotych mniej Tucsonie one występują, więc Hyundai dysponuje tą technologią i dziwię się, że tutaj jej nie zastosował. Podsumowując, nowy Hyundai Santa Fe pozostał samochodem dużym, za to stał się samochodem o znacznie odmiennym charakterze niż wcześniej. Osobiście przyznam, że bardziej trafiał do mnie ten zwyklejszy klimat poprzednika, ale nie traktuję tego jako wadę nowego modelu, bo gusta są różne, a doceniam też starania producenta, aby tym razem wyróżnić się na rynku i na pewno nowy Santa Fe znajdzie swoich zwolenników. Pomijając już tę kwestię, to testowany model, jeśli ktoś poszukuje takiego dużego drogowego krążownika, sprawdzi się bardzo dobrze, bo oferuje odpowiedni komfort, poziom wyposażenia, prostą obsługę i też powiedzmy poczucie majestatyczności, zatem niczego mu nie brakuje. Osobiście jedynie, poza bardzo specyficznymi scenariuszami użytkowania, celowałbym w tańszą, zwykłą hybrydę, no i też pomyślał o trochę niższej konfiguracji, bo 300 000 złotych to jednak ogromna kwota. I to wszystko, co przygotowałem o nowym Santa Fe. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!